Witamy Was na lotnisku. Jesteśmy na lotnisku w Newark. Za 2 godzinki mamy lot do Los Angeles. Przyjechaliśmy troszkę wcześniej, ale strasznie wszystko sprawnie przeszło. Nie zrobiliśmy check-inu online, bo generalnie jak wchodziłam sobie w aplikację, to tam niestety, ale jakby złączyło Mikołaja imię, w sensie on ma 2 imienia, Mikołaj Walenty, jakby ktoś nie wiedział. I po prostu złączyło mu te 2 imiona i nie chciałam, żeby to był jakikolwiek problem, więc stwierdziłam, że lepiej będzie odprawić się na lotnisku i wszystko tak naprawdę załatwiliśmy w jednym stoisku. Mega sprawnie. Niestety w naszym przypadku była konieczna karta kredytowa, którą użyliśmy po raz pierwszy, ale nasze karty zwykłe nie chciały przejść po prostu. Tak, no żeby co opłacić więcej, bagaż, nie? Bo tu bagaż się wykupuje po prostu na miejscu. szczęście w nieszczęściu, że mamy tą kredytową kartę, co prawda nie przydała się totalnie w Nowym Jorku, no, ale tutaj już na lotnisku nasze 2 karty totalnie nie chciały działać. Mamy też Revoluta, który też w ogóle nie chciał działać nam w knajpach i tak dalej, więc głównie płaciliśmy gotówką, a jak nie, to płaciliśmy właśnie już tymi kartami naszymi prywatnymi. Ja jestem mega smutna, bo wyjeżdżamy z Nowego Jorku. Nowy Jork skradł moje serce. Najpiękniejsze miasto na świecie. Nie byłam w wielu takich gigantycznych, żeby porównywać, no ale totalnie skradł moje serce. Ja się czułam tam non-stop, jakbym grała w filmie. Moje odczucia takie co do Nowego Jorku to po pierwsze, faktycznie ludzie są mega zabiegani, aczkolwiek widać w nich taki totalny luz. Spokój mimo wszystko, mimo tego zabiegania jest taki spokój, jest taki luz, każdy jest miły, to jest niesamowite, ale w Europie jakby ja mam już mogę porównać sobie dwa kraje, ponieważ pracuję w gastronomii i w Austrii i pracowałam w gastronomii w Polsce i powiem Wam szczerze, że no w Austrii jest trochę lepiej, aczkolwiek no, mogę wiele powiedzieć na ten temat, a tutaj faktycznie byliśmy w jakiejkolwiek knajpie, naprawdę było mega pozytywnie, no kocham ten kraj, kocham tych ludzi i ten luz. Nowy Rok naprawdę mega mi się spodobał, na pewno nie będziemy tam ostatni raz, w ogóle chciałabym następnym razem pozwiedzać troszkę bardziej, my skupiliśmy się głównie na Manhattanie, a chciałabym sobie pozwiedzać tam, zagłębić się w inne miejsca typu Brooklyn, typu Greenpoint, więc na pewno następnym razem będzie tego więcej. Dużo łatwiej jest być sobą. Jakkolwiek to nie brzmi, dużo łatwiej jest być sobą, bo po prostu ludzie nie zwracają na ciebie uwagi, ty na nich też nie zwracasz uwagi, ale to nie chodzi pod takim kątem, że cię ignorują czy coś, tylko po prostu są mili, ale każdy robi to, co chce i nikt na niego krzywo nie patrzy. I dużo łatwiej jest po prostu być sobą. Nie wiem, chcesz słuchać sobie muzyki na głośników tej komunikacji miejskiej, to słuchasz i raczej nikt na ciebie krzywo nie patrzy. Może to nie jest miłe, ale właśnie tu nie ma czegoś takiego jak u nas w Europie, że o, tak nie wypada, nie? Tylko tu jak chcesz, to robisz i tyle, nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Także pod takim względem było super, wcale Nowy Jork nie śmierdział. Totalnie, chyba, że my też jesteśmy troszkę podchorowani, więc tak. też mamy katar i w ogóle, ale ja nie czułem, nie? Żeby jakoś śmierdział czy coś. Dla mnie pachniał wolnością. Tak, ale jedna rzecz, co śmierdziała, to woda mi nie pasowała. Zawsze jak wchodziliśmy do knajpy, od razu dostawaliśmy szklankę wody. Ta woda jest z kranu i ona nie miała ładnego zapachu. U nas jest tak, że idziesz do knajpy i musisz zapłacić za wodę, na przykład, nie wiem jakie są teraz realia w Polsce cenowe, ale jak ja pracowałam, to wydaje mi się, że to było w granicach 5-6 zł za zwykłą wodę. A tutaj dostajesz kranowe. Chcesz, to ją pijesz, nie chcesz, to jej nie pijesz, ale ta kranowa jest zdatna do picia i na samym przywitaniu dostajesz od razu sobie wodę, więc to jest genialne. W ostatniej knajpie, co byliśmy, dostaliśmy ją nawet z lodem. Tak. Ja w ogóle dziwię się, że nie powiedziałeś o najważniejszej motoryzacyjnej rzeczy, jak taki tip dla motocyklistów. No to wszyscy mają schowane blachy. To jest niesamowite. Tutaj nie ma wydechu. I tu nie ma ucięte wydechy. Tak, no. Naprawdę mają fajne ścigacze. Jest głośno, wydechy są ucięte. Jest sportowo, jest głośno, jest z pazurem, jest nielegalnie. Jeżeli chodzi u nas, w sensie z tą tablicą. To znaczy na przykład w Austrii nie ma opcji, że mieszkam tam już bardzo długo i nie widziałem nigdy w życiu, żeby jakiś motocyklista miał schowaną blachę lub nawet podgiętą, nie? W Polsce widuje się takie rzeczy.
Sam zresztą tak jeździłem, ale na przykład tutaj to było normalne. Jechał motocyklista i normalnie blacha była tak chamsko schowana i wydech był tak chamsko ucięty, a motocykl nie był stary, no nie? I co jeszcze było ciekawego, to że same benzyniaki jeżdżą. Wszystkie samochody to są benzyniaki i praktycznie nie ma niemieckiej motoryzacji. Od czasu do czasu jakaś BM-ka czy Mercedes się pojawi. Golfa widziałem jednego i to była 7R i Audi widziałem jakąś A8, a tak to są same samochody albo amerykańskie, albo japońskie, czyli jakieś Toyoty, Hondy, tego typu. I jest bardzo dużo Escalade'ów. I skradł ten samochód moje serce. W ogóle kolejna rzecz, ciemne szyby. Ciemna szyba przednia, ta frontowa. Teraz nawet jechaliśmy Uberem i to była jakaś Toyota i też miała wszystkie szyby ciemne, nie? Ale tablice rejestracyjne z przodu mają. Tak, ten stan chyba musi mieć tablice sporadycznie widziałem, że samochody nie miały, ale albo gdzieś z boku. Tak. Gdzieś z boku, no nie? Tak. Bardzo dużo samochodów, może nie jakichś wypasionych, miało właśnie z tyłu przyczepione na tylnym zderzaku taką, nie wiem, gumową płachtę. Tak, żeby nie... I to było ewidentnie po to, że podczas parkowania, żeby im ludzie nie dojeżdżali i nie rozwalali zderzaku, albo żeby oni parkując sobie nie rozwalali zderzaku, wjeżdżając w inne samochody, nie? To też było ciekawe, trochę szpeciło, no ale tak mieli, nie? Przerąbanie fajne jest to, że jeżdżą wszystkie ciężarówki, które jeżdżą, to wyglądają właśnie jak takie typowe amerykańskie ciężarówki, no nie? Czy to jeździ jakaś, nie wiem, betoniarka, czy to jeździ jakiś... czy to jeździ nawet jakiś śmieciara, czy coś. Czy nawet głupi DHL, nie? No to wszystko jest takie amerykańskie, takie... Widać, że to jest takie, nie wiem, no ma to inny całkiem styl i klimat, nie? To nie jest takie jak u nas jakieś Iveco. Jest przedłużo różnych piesków. My mieszkaliśmy koło 5 Alei. Bardzo niedaleko był park, Madison Square Park. Ja jestem fanką psów straszną. Zobaczyłam, że tam mają takie w parkach, ja to nazywam pieskowo, takie pieskowe miejsca i to są na przykład nawet pogrupowane dla małych piesków, dla dużych piesków. Mieli jakby sztuczną trawę, prawdziwą trawę, górki, jakieś przeszkody, jakieś udogodnienia, no niesamowite jak ci ludzie tutaj dbają też o zwierzaki. Mogę powiedzieć, że tutaj bardzo widać taki, to mi się w ogóle kojarzyło z Nowym Jorkiem, zabieganie, ale również bieganie, w sensie sportowy tryb życia. Ludzie tutaj jakby gryzie się w Nowym Jorku, to z ich jedzeniem. w Nowym Jorku, ale nie, w Nowym Jorku jest dużo takich miejscówek, co jesz co drugim miejscu awokado, jest zdrowo i w ogóle, ale też są takie szybkie, na przykład śniadaniownie i tam są takie wylewające się tłuszczem, boczkiem, bekonem, sorry, jakieś buły z jakimś mięchem, jakieś takie burgery na śniadanie serem. z jajkiem, nie? Tak, to bardzo jest tutaj popularne, ale też są bardzo popularne miejsca z zdrową żywnością. Tutaj ludzie rano szczególnie po parkach, po ulicach, jakby sportowo ubrani, butelka wody, jakieś słuchawki i przemierzają sobie ulice Nowego Jorku biegnąc. Jasne, ale to też może z tego wynikać, że ogólnie jest bardzo dużo ludzi, więc zobaczyć kogoś, kto biega, kogoś, kto, nie wiem, też, ale Mikołaj, na ulicy czy u nas coś, można zobaczyć, jakby... nie? Bardzo dużo takich ludzi, bo ogólnie jest dużo ludzi i jest tak, duża ale różnorodność, jakby jesteśmy w stanie to widzieć na ulicach. Mówiliśmy już, że Nowy Jork nie śmierdzi, nie? Tak jak inni mówią. No pachnie ziołem, nie? Pachnie ziołem. Tylko... Zioło jest tutaj wszędzie. Tak, albo ona jest tutaj inna niż w Europie, albo ona się tak tu miesza z jakimiś innymi zapachami i totalnie nie pachnie ona dosłownie tak jak u nas w Europie, nie? Ale rzeczywiście no, nie da się tego pomylić z niczym innym, no i wszędzie pachnie ziołem, no i wszędzie widzisz, że ktoś coś pali, nie? Na każdym rogu, praktycznie każdej ulicy, no to stoją i często zaczepiają cię, czy chcesz coś kupić. Oni mają po prostu sobie normalnie stolik, krzesełko, na stoliku mam wyrozkładane wszystko, co możesz sobie u niego kupić. Często ma jakiegoś boomboxa, za sobą idzie muzyka, no i w obstawie ma na przykład jednego swojego kumpla, który stoi gdzieś z boku. Przypuszczam, że to jest jakby konkurencja wpadła, czy coś i chciała ich tam skroić na przykład, nie? Jak podobał ci się Nowy Jork ogólnie? Pierwsze wrażenie, jak wylądowaliśmy i był widok z lotniska, wygląda to jak taki inny świat. Widzisz nagle takie duże, wielkie, ogromne budynki i na tle takie malutkie różne samolociki, które latają, nie? I to jest takie dziwne uczucie, aczkolwiek to miasto nie jest nowe. I to widać, że to nie jest nowe, że te budynki czy niektóre rozwiązania, jak otwieranie drzwi, które w Europie są często takie okrągłe do galerii. Obrotowe, w sensie one są automatyczne. Tu trzeba pchać wszystkie. Widać, że już ma swoje lata,
ale jednak jest takie nowoczesno-stare, no nie umiem tego wytłumaczyć. Mega klimat, czujesz się jak w filmie, już to będę powtarzać non-stop w tym momencie. Żółte taksówki na każdym kroku, w ogóle. Szkoda, że już to nie są te stare, przynajmniej na Manhattanie. Nie widzieliśmy może jedną taką starą, klasyczną, a tak to były jakieś nowe Toyoty czy coś, ale też rzeczywiście żółte. I taksówki są żółte i te schoolbusy są żółte, no to jest genialne połączenie do wszystkich takich basicowych kolorów samochodów. Ciekawi mnie, jakie będzie porównanie teraz z następnymi miejscami, które odwiedzimy w Ameryce. Czy stwierdzimy, że jednak tu było fajnie, ale w tych następnych miejscach jest dopiero wow? Czy na przykład na odwrót? Albo będzie równie fajnie po prostu. Wyświetlało się na ekranie tamtym, że możesz sobie z tego lotniska do Nowego Jorku polecieć zaczynają się ceny od $195 za lot helikoptera. $195 i w 5 minut jesteś na Manhattanie. Normalnie Uberem kosztuje to, bo już jechaliśmy. W jedną stronę pojechaliśmy za 50, jak tu przylecieliśmy na Manhattan, 50 coś dolców. A dzisiaj rano, jak wyjeżdżaliśmy z hotelu, no to za bardzo nie mieliśmy wyboru. I kosztowało to 70 chyba $4. Jak przylecieliśmy i Mikołaj od razu sprawdził jeszcze, jakby nie było chyba bagaży, to było 30, a jak już wszyscy zaczęli wychodzić, czyli jakby dla nich to był cynk, że hej, właśnie ten lot wychodzi, no to w tym momencie jakby podskoczyły ceny od razu i one się cały czas jakby... szły w górę, więc tak, jakbyśmy jeszcze poczekali przykładowo, bo musieliśmy znaleźć miejsce, z którego mogliśmy zabrać Ubera, no nie, bo to nie jest tak, że wyszliśmy i od razu mógł tam podjechać, tylko trzeba było troszkę wrócić się, zejść pod ziemię i wyjść dalej. Jak my tam doszliśmy, no to ceny właśnie z 30 parów wskoczyły już na 50 i przypuszczam, że jakbyśmy jeszcze poczekali, bo ludzie dopiero zaczynali wychodzić, jakbyśmy poczekali jeszcze z 10-15 minut, to też mogłyby właśnie dobić tak do 70-80. Bo dużo ludzi mówi, że Lyft jest tańszy niż Uber w Stanach. Jak na razie tego nie zauważyliśmy, bo rano właśnie jak się wybieraliśmy na to lotnisko, Uber kosztował 76 bodajże, a Lyft też coś 70 coś, więc nie było żadnej różnicy. A może bardziej taki tip dla podróżujących, jeżeli zamawiasz jakiegoś Ubera, ale właśnie tego Lyfta, mega ważne jest to, żeby odejść sobie troszeczkę od tej głównej atrakcji. Na przykład my wzięliśmy sobie z powrotem, jak byliśmy na Brooklyn Bridge'u, wystarczyło, że odeszliśmy troszkę i ceny były o $20-30 niższe, więc, a to było tylko, nie wiem, szliśmy maks 10 minut na nogach. Tak samo było właśnie, też to jest taki tip dla was, z kartą na przykład do telefonu. Jedną kupiliśmy na lotnisku od razu, jak wylądowaliśmy w Stanach. Z T-Mobile było stoisko, podeszliśmy i kupiliśmy, kosztowała ona bodajże $100, czy tam 105 i tam był internet bez limitu. Drugiej karty stwierdziliśmy, że nie kupujemy, że kupimy ją już na miejscu, na spokojnie. Kupiliśmy w centrum na Manhattanie i za tą samą kartę zapłaciliśmy $60. No to było praktycznie przez pół, nie? Tak. Tylko gdybyśmy nie mieli tej karty pierwszej, to też nie zamówilibyśmy Ubera ani nic, więc... W sensie dałoby się to zrobić taniej, ale my jednak sobie tutaj troszkę... nie, jednak sobie troszkę taki komfort i wygodę cenimy pod względem tego, plus jeszcze jakby to był nasz pierwszy raz. Jednak nie jesteśmy jeszcze nauczeni podróżować, szczególnie gdzieś tak daleko.